Jesteśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ponownie. Godzina 19:22. Przyjechaliśmy odebrać reprezentację z Gruzji. To będą reprezentanci organizacji, która nazywa się Georgian Court Watch. Przyjeżdżają 4 osoby, w tym pani Nazibrola Janezaszwili, która jest prezeską i założycielką tej organizacji. Oraz troje wolontariuszy. Będziemy ich szkolić z przeprowadzania monitoringu, z pisania i przygotowywania raportów, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to organizacja, która postanowiła używać naszej metodologii, metodologii Court Watch do tego, żeby zmieniać sądy w Gruzji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Daria Hoffman. Nice to meet you. Hello. Hi. Jadę z Warszawy do Torunia i równolegle ze mną, również z Warszawy do Torunia, kieruje się reprezentacja Gruzji, którą jak widzieliście odebraliśmy z lotniska i spędzimy wspólnie kilka dni i w Toruniu, i w Warszawie, i finałem tego pobytu będzie też wystąpienie Nazi Janezaszwili, czyli prezeski Georgian Court Watch na naszej dorocznej konferencji w międzynarodowym panelu. Chciałam nagrać tylko kilka takich słów może wprowadzających, dlaczego akurat zaprosiliśmy Georgian Court Watch, jak to się stało, że ich reprezentacja odwiedza nas teraz w Polsce. Nazi była przez 4 lata członkinią Krajowej Rady Sądownictwa w Gruzji. W 2021 roku skończyła swoją 4-letnią kadencję i po tych 4 latach postanowiła założyć organizację społeczną, ponieważ wierzy, że taka obywatelska kontrola nad wymiarem sprawiedliwości i właśnie nasza metodologia Court Watch i zaangażowanie zwykłych obywateli są w stanie zmienić gruzińskie sądownictwo na lepsze. A w Gruzji, o co jeszcze zapytam samą Nazi i poproszę ją, żeby Wam opowiedziała kilka słów o tym, z jakimi problemami boryka się gruzińskie sądownictwo, ponieważ naprawdę i kwestie niezależności, kwestie nepotyzmu, kwestie korupcji, to wszystko istnieje, to są palące i poważne problemy, które Nazi mogła obserwować właśnie będąc częścią wymiaru sprawiedliwości w Gruzji. Postanowiła zatem całkowicie przejść jakby na drugą stronę, założyć organizację społeczną i wykorzystać naszą metodologię. Georgian Court Watch, jak sama nazwa wskazuje, korzysta z metodologii Court Watch. My dzięki wsparciu OBWE wydaliśmy nasz raport, naszą metodologię właśnie Court Watch, opisującą to, w jaki sposób prowadzimy obywatelski monitoring sądów w Polsce po angielsku. Ją można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce publikacje. I właśnie z tej publikacji, z tej książki, z tego opisu naszej metodologii korzysta Nazi w swojej pracy. Natomiast aktualnie właśnie dzięki programowi RITA mogliśmy zaprosić Georgian Court Watch do Polski i pokazać, w jaki sposób pracujemy, umożliwić to, żeby zespół Georgian Court Watch poznał zespół Fundacji Court Watch Polska, pokazać, w jaki sposób zarządzamy taką ogromną bazą wolontariuszy, w jaki sposób agregujemy dane, analizujemy dane, bo to są przecież tysiące obserwacji w ciągu roku i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy nadzieję, że ten nasz wspólny czas zaowocuje tym, że ruch Court Watch będzie również skutecznie wspierał zmiany, pozytywne zmiany w wymiarze sprawiedliwości poza granicami naszego kraju. Tym razem mówimy tutaj o Gruzji.
będę dla Was nagrywać dalej nasze perypetie i pędzę do Torunia. My name is Nazi. I'm from Georgia. I'm founder and director of Georgian Court Watch. Our organization is working on the monitoring of the court hearings. We also have some research about the judicial issues, and one of the important aspect of our working, it is monitoring of courts through the citizens, volunteers, which is innovative project in Georgia. And for me, it is very important to share experience from Polish Court Watch, because I think this cooperation will help us to have successful results in this project. My name is Anna. I'm from Georgia. I work at the Court Watch and I'm a legal expert, and I'm involved in different projects like court monitoring and research. Before that, I was working at the Supreme Court of Georgia, and then I decided to leave public sector and use my experience for the civil engagement and civil activism. My name is Kate. I'm analyst at Georgian Court Watch organization. I write critical articles on issues related to judicial problems, an example, appointment of judges, growing power of judicial councils, etc. Girls, what do you have here? Georgia and Poland friendship. Yes. My name is Katia. I'm from Georgia. I joined the Georgian Court Watch team in May. Now I'm public relations manager. In addition, citizen monitoring of court, hearing the great opportunity to be involved in the court monitoring project as a monitoring coordinator. Such project is being done for the first time in our country, and I'm glad that the Polish Court Watch is sharing its experience with us. Gingerbread. It is nice? Perfect. I had it yesterday. There is a lot more if you would like to have it, Katia. Yes. It is nice? Very nice. Very tasty. Yeah. Jesteśmy teraz w Toruniu, w trakcie szkoleń. Idziemy na krótki spacer po Toruniu i chcieliśmy nagrać rozmowę na temat najważniejszych, czy też takie, jakie Nazi widzi jako najważniejsze problemy w gruzińskim sądownictwie. Przekazuję pałeczkę Bartkowi. Nazi, how you assess the independence of Georgian judiciary? I heard that it's very independent, so Yeah. how it's used, the independence of judiciary in Georgia? So we have very serious problems in the judiciary of Georgia about independence, about accountability, about effectiveness. In every aspect, we have very big challenges. So as regards to the independence, it is the biggest problem maybe, because we have problems not only about institutional independence of the judicial system, we have the problems about the individual independence of the judges. So also, if we talk about the independence, we should consider that the influence on judges are under the risk from the inside, from the influential group of judges in the judicial system. Also, there is a very high, let's say, questions and risks about influence from outside, from the politicians, from the government, other branches of the government. So it is a very, very important issue for us.
but I don't know how we can manage it, because there was reforms in Georgia in the judiciary for waves. We changed the legislation. We introduced new rules, but finally the independence of the judiciary was not improved. Because I have heard that actually the institutional independence of the judiciary as a whole is guaranteed, because the Council of Judiciary decides about everything. It's not the Minister of Justice, but it's the Council of Justice, which most members of it are elected by judges. So how come such a vast independence of judiciary doesn't bring good results? Why does it happen? How do you think? So we have very interesting inclusive system of the Judicial Council, because we have a judge members, 9 judge members, and non-judge members elected by the Parliament of Georgia, and 1 is appointed by the President of Georgia. So every branches of the government are involved in the process of the selection of the candidates in the Judicial Council. So it should be democratic, it should be open, accountable, everything, but at the same time we saw that the power of the Judicial Council was increased. Judicial Council has very strong abilities in Georgia. They are appointing the judges, deciding administrative issues about judicial system, nominating the judicial candidates to the Parliament of Georgia to be appointed in the Supreme Court. So the power, they have a power, but they don't have accountability. Therefore, we have such a big challenge. So it's lack of accountability. Yes, of course. This is, I think, one of the biggest problem, because we have a different mechanisms of the accountability. First one is the accountability of the individual judges through the disciplinary litigation, everything. But other side, we have another institutional accountability, like to be open, transparent, publish the reports, what you are doing, and publish everything what you are doing in the judicial system. But maybe sometimes everything is transparent, but in our case, it did not increase accountability and independence of the judiciary. Thank you. Thank you. Zmierzamy teraz na spotkanie w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Udało nam się umówić spotkanie. Nasi goście z Gruzji zostaną oprowadzeni po sądzie. Odbędzie się też spotkanie z prezesem sądu, a na końcu reprezentacja Georgian Courtwatch weźmie udział w rozprawie sądowej. Także nagram jakieś przebitki. Tutaj już widać sąd. To jest wokanda w sądzie. I Nazi, you were talking that in Georgia it is not enough information about the list of the It hearings. depends on the courts, because sometimes there's information about the hearings, but not everything is organized well. And they're not announcing such an official way the information about hearings like here. Yeah. Dziś nasz wielki dzień, konferencja fundacji, podsumowanie całego roku pracy, całego roku działań, różnego rodzaju badań. Za chwilę wszystko się zaczyna, czekamy na naszych gości. Będą panele dyskusyjne, prezentacja raportów z obywatelskiego monitoringu sądów, monitoringu jawności, a przede wszystkim zagraniczni goście.
The annual conference was very interesting for me because there was possibility to share experience from Georgia about our judiciary. But last part of the conference was very impressive for me because I saw so many volunteers here who are very devoted to the court monitoring, and it is very interesting for me. And I will share this experience in Georgia when I go back. I have now opportunity to attend this conference with the name of the Georgian Court Watch, non-governmental organization, and it is very unique and interesting experience for me to have the interaction with the Polish judges and to get to know the judicial system. So it is very interesting for me, and I'm thankful for that chance. You can say hello! Schodzimy na dół.